Siema, witajcie na następnej wyprawie. Znajdujemy się przed największym obiektem kompleksu Rize, czyli Włodarz. Z nami Mirek, nasz przewodnik, pokaże nam najciekawsze rzeczy, trasy turystyczne, które każdy z was może przejść, ale oprócz tego pokażemy wam miejsca, do których raczej nikt się nie zapuszcza. Zapraszam. Chodzimy. 1 listopada 1943 roku w Górach Sowich rozpoczyna się budowa jednego z największych podziemnych kompleksów. Nadaje się mu kryptonim Rize, czyli olbrzym. Przez kolejne lata dziesiątki tysięcy więźniów przymusowych zaczyna drążyć podziemne tunele. Wylewane są setki ton zbrojonego betonu, a koszta kilkukrotnie przewyższają inwestycje w inne obiekty III Rzeszy, a to wszystko w celu, no właśnie, czym miało być Rize. Teorii jest wiele, począwszy od tajnych podziemnych zakładów produkujących uzbrojenie czy rakiety V2, a na ogromnym kompleksie schronów dla nazistowskiej elity kończąc. W dzisiejszym odcinku postaramy się odpowiedzieć na to pytanie. Niemcy prace budowlane przerwali w połowie stycznia 1945 roku, jak Rosjanie przekroczyli, przepraszam, nie Rosjanie, Sowieci, tak? Przekroczyli Wisłę, ruszyli na zachód. Niemcy przerwali wtedy budowę Rize, Arado w Kamiennej Górze. Byliśmy w Arado, pozdrawiamy tutaj chłopaków. Wznowili prace budowlane Niemcy w lutym 1945 roku, ale już tylko pod Książem w górach. Już nie prowadzili żadnych prac budowlanych. Cały kompleks Rize był budowany przez więźniów i robotników przymusowych i tutaj właśnie już na samym wejściu jest tablica pamiątkowa. Natomiast my dzisiaj udamy się w podróż ponad 3 km tuneli. Mówiłeś wcześniej, że kubatura to jest ile tysięcy metrów? 42 tysiące metrów sześciennych podziemnych. 42 tysiące metrów sześciennych i co jeszcze jest istotne, że będziemy pływać łódką, a jeszcze nie pływaliśmy łódką w podziemiach. I na całej budowie Niemcy zastosowali taki sam system wybierania podziemi, jaki stosuje się w kopalniach soli, miedzi. To jest system komorowo-filarowy. To jest filar, dalej komora, znowu filar i komora. To wszystko stoi na tych filarach, tak? I tak by stało już nawet po ukończeniu. To sobie wyobraźcie, jakie to jest mocne, tak? Nad nami jest 40 ponad metrów skały. No to jest ten filar, o, to co teraz go obchodzisz. Tylko on jest taki wielki po prostu, zobacz. Tu teraz w lewo, tak? I znowu w lewo. I to jest właśnie, ta ściana to jest ten filar, co jest? Hala wartowni numer 2, ale tak naprawdę można to nazwać nie halą wartowni, a wręcz śluzą. To pomieszczenie, w którym jesteśmy teraz, jest wykończone i zobaczcie, że już po wymurowaniu go, zalaniu betonem nie wydaje się takie ogromne. Natomiast zwróćcie uwagę na tą konstrukcję. Te drzwi metalowe, które są teraz tam założone, to nie są oryginalne drzwi. W rzeczywistości tutaj była projektowana ogromna śluza. Zobaczcie zresztą, jakie to ma głębokie zamki. Tu się mieści ręka praktycznie do łokcia. To jest bardzo istotne, ponieważ to jest prawdziwa wiertarka, która była tutaj używana, oczywiście produkcji niemieckiej. Kolejny temat. Jak zobaczycie na górę, to całe to półokrągłe sklepienie było zaszalowane i takie zostawili Niemcy, natomiast ileś lat temu ono musiało zostać zdjęte ze względów bezpieczeństwa, po prostu zaczęło gnić. Natomiast co się pokazało? Zauważcie. Swastyki i to są oryginały, a z boku jest ukraiński trójząb. I teraz pytanie, skąd on tutaj się wziął? No, generalnie do ochrony tego obiektu było zatrudnionych 800 żołnierzy różnych narodowości, między innymi na przykład właśnie Ukraińców. Wszystkie te ściany dookoła są zbrojone, oprócz tego jednego fragmentu betonu, który jest mokry i z niego cały czas wypływa woda i się nie da zatrzymać. Musicie wiedzieć o jednej rzeczy, że w Górach Sowich nie występują naturalne jaskinie, skąd by ta woda mogła przenikać do wnętrza właśnie Włodarza, ale w tamtą stronę jest kolejny obiekt, więc spekuluje się, że to miało zostać po prostu wykute i połączone z kolejnym obiektem. Te wszystkie chodniki, i te długie, i te krótkie, takie jak ten, tak? To po ukończeniu byłyby hale. Czyli to jest jakby hala teraz, gdzie wchodzimy? Nie, jeszcze nie. Te krótkie chodniki to są takie łączniki, tak? To byłyby takie krótkie hale łączące ściągiem takich długich, powiedzmy, tak? To widzicie... O kurde! Tak.
A, i tu jest drugi poziom, okej. Potem to łączono, niszcząc jakby tą przestrzeń. Ja wam to później pokażę z góry. Będzie? Tak. Rozumiem, o co chodzi, że było łatwiej wydrążyć tu, tam, a potem zawalić jedno na drugie, tak? Zrobili siatkę dolnego poziomu, położyli wszędzie tory, oświetlili to elektrycznie, a później od dołu wbijali się w różnych miejscach do góry i robili już tylko górę. Aha. To te skały u góry to jest takie naturalne rusztowanie, po którym oni chodzili w czasie budowy, tak? Po uzyskaniu odpowiedniej długości takiej hali, to naturalne rusztowanie zostałoby usunięte i z połączenia góry z dołem powstało. Po prostu by duża hala powstała. Rozumiem. Zwróćcie uwagę na te wiertła powbijane w ścianę. Jest to drabina. Jest to drabina pochodząca z tamtych czasów. Są to oryginalne wejście zrobione właśnie przez więźniów i robotników przymusowych. Właśnie po czymś takim pracownicy musieli wchodzić na to wyższe piętro i przewodnik zwrócił uwagę na to, jak pracowali tutaj ludzie, kim byli ty pracownicy. Wyobraźcie sobie więźniów zagłodzonych, przemęczonych w drewnianych butach i tak dalej, którzy muszą wejść po czymś takim, a w międzyczasie cały czas dzieje się tutaj chaos. Jeżdżą tutaj wózki z urokiem, cały czas przechodzą ludzie, więc można sobie wyobrazić, jak była to ciężka praca i czasami jak karkołomnie trzeba było ją wykonywać. To jest kolejny raz, kiedy jesteśmy w Rize i kolejny raz uświadamiam sobie, jak to był ogromny projekt i naprawdę ile on pochłonął jakichkolwiek zasobów, czy to ludzkich, finansowych i tak dalej. Naprawdę zrobienie tego to jest coś... No teraz wiecie, mamy też inną technologię, prawda? Kujemy też te metra i to idzie w miarę sprawnie. A tutaj? Jeśli chodzi, przede wszystkim szkoda tych ludzi, którzy tu niepotrzebnie zginęli, tak? To już pomijając dokładnie. Tak, bo tam jeśli chodzi o finanse, wydali Niemcy na tą budowę 150 milionów marek, no to stać ich było po prostu. Tak, tylko mi chodzi, wiesz, o ogrom jakby przedsięwzięcia, prawda? Tak, samego. tak. To jest coś niesamowitego. Świetnie to widać na terenie zewnętrznym, całą tą logistykę rozwiniętą. Wszędzie były pociągnięte w czasie budowy linie kolei wąskotorowych. Drogi Drogi, mosty nowe, tak, linie kolei wąskotorowych. Z Olszyńca na Włodarz i na Jawornik jeździła kolejka wąskotorowa. Z Głuszycy na Soboń i na Osóbkę, a z Ludwikowic na Gątowo. Wszędzie były linie kolei wąskotorowej. Jeżeli Was zastanawia, czemu pada na mnie deszcz, będąc kilkadziesiąt metrów pod ziemią, to słuchajcie, nade mną znajduje się szyb wentylacyjny, który działa grawitacyjnie. Ma 45 metrów wysokości, 3 metry szerokości. No jak się spojrzy w górę, to robi mega wrażenie. Zobaczcie, ile to trzeba było ton skały wykuć. Słuchajcie, według raportów w 7 obiektach, które znamy, 6 w górach plus Zamek Książ, kubatura tych powierzchni ma około 100 tysięcy metrów sześciennych oraz 70 tysięcy metrów sześciennych betonu, który został zużyty. No i według raportów również, jeśli są one prawdziwe, do odkrycia zostało ponad 100 tysięcy metrów sześciennych właśnie korytarzy, tuneli w górach oraz 180 tysięcy betonu zużytego. Choć krążą też plotki, że te raporty mogły być sfałszowane. No i wtedy to, co tutaj mamy, raczej jest całością. No ale tak podkreślam, że to są plotki. Zarówno te tunele, pomieszczenia mogą gdzieś być, ale nie muszą. Więc no jeszcze mamy duże pole do manewru. Jestem ciekaw, czy za paręnaście lat zostaną odkryte kolejne tunele w Rize. Proszę, jak w Wenecji. Głęboko tu jest? Że w Wenecji śmierdzi jak szampan w kanale. A tu czyściutko. A tu czysta pitalowa. Ile tu jest metrów głębokości? Tutaj, gdzie pływamy, jest od 60 cm do metra. Poczekajcie chwilę. Dobra. Albo po jednej, każdy na jednej ławce, jak tam uważacie? Zobaczymy, jak będzie najlepiej. No to dawajcie w środku, mamy dwóch z tyłu, nie? Jeszcze w Rize nie pływaliśmy. Jak tam, Łukasz? Wszystko ok? Właśnie wielka skóra. No właśnie do tego macie. Trzymaj mnie. Nie. Ci ludzie chodzą, dzieci mamy. Ktoś się skąpał tu kiedyś? Zostawiliśmy. Zdarzało parę razy. Mi się nie zdarzyło nigdy, ale się zdarzały takie sytuacje. I teraz pytanie, skąd się to wzięło, że tutaj mamy łódki? Rozumiem, że to atrakcja turystyczna i tak dalej, ale... Zaraz po wojnie, jak tutaj weszli Rosjanie, Niemcy poszli stąd, 6 maja padła twierdza Wrocław, 6 maja poszli sobie stąd Niemcy, 8 tu weszli Rosjanie,
jak wchodzili do takich obiektów jak ten, w którym jesteśmy, to się świeciło światło w podziemiu. No, Rosjanie zwinęli instalację elektryczną, bo to była bardzo dobra instalacja Siemensa, to sobie ją zabrali, tak. W 1949 roku Wojsko Polskie zrobiło inwentaryzację wszystkich tych obiektów, a później był całkowity brak zainteresowania tymi miejscami. Niemcy, zaczynając budowę, w każdym z tych 4 technicznych wejść do tego obiektu musieli postawić kilka kompletów drewnianej obudowy. Tam nie ma skały, tylko ziemia, tak, żeby trzymało ją tą ziemię. Jedna teoria mówi, że później ktoś te wejścia już po tych inwentaryzacjach wysadził, ale bardziej prawdopodobne jest to, że po prostu ta oryginalna obudowa drewniana postawiona przez Niemców po latach zgniła i się zawaliła. Tak? Bo robiły się takie zatory i w podziemiach wtedy uzbierała się woda. I tak najprawdopodobniej właśnie było, bo gdyby ktoś to wysadził, no to ludzie później nie mogliby tu w ogóle wejść do podziemia. Wchodzili, na przykład w 1964 roku wchodził tutaj dr Jacek Wilczur. Jest nawet zdjęcie tego wejścia, w którym my wchodziliśmy, 4, jak z podziemi przez taką norę wychodzi człowiek w kasku, jakiś tam bandycz, tak? Łukasz, uważaj na kamerę! Wejść do Włodarza mamy 4, my wchodziliśmy 4, teraz płyniemy w stronę 2, które no jest zalane. Słyszeliście też historię przed chwilą, dlaczego tak się, prawdopodobnie dlaczego tak się wydarzyło, ale co jest istotne, że teraz pod nami wszystkie te belki, które widać, jakieś tam pozostałości, to są właśnie jeszcze te z czasu, z okresu budowy Rize. No to już się głębiej robi, mam wrażenie. A mieliście W końcu jest 1,5 metra wody. Okej. Uwaga. Chciałem trochę pomóc przewodnikowi. Ktoś wiosło zgubił swoją drogą. Wiosło, a myśmy go szukali, tylko wiosło. Tu na końcu za tą pryzmą piachu, kamieni jest wejście numer 1 i gdybyśmy się tam teraz przeczołgali, bo jest taka możliwość, tak? Tylko musielibyśmy się trochę inaczej ubrać, doszlibyśmy do końcówki tego wejścia numer 2. I tam jeszcze zachowały się oryginalne elementy tej drewnianej obudowy, o której wam mówiłem, tak, po niemieckiej. A od zewnątrz teraz da się podejść jakby do tego wejścia? Zobaczymy takie wybranie w stoku, nic ponad to. Zapytaliśmy przewodnika poza kamerą, skąd wiadomo o tej aktualnej wiedzy, że to miały być nowe kwatery główne. Generalnie pojawiły się nowe dokumenty ze skrótem FHQ, czyli Führer Hauptquartier. Jak to przejęzyczyłem, to sorry, nie linczujcie mnie w komentarzach. I ogólny sens był tego taki, że Winczyszanisim Amerki, które możecie obejrzeć gdzieś tutaj, powoli traciły rację bytu, ponieważ zbliżała się Armia Czerwona i front wschodni się zbliżył. Czyli generalnie sens bytu tamtych kwater nie miał sensu i trzeba było tych głównodowodzących gdzieś przenieść tutaj. Czyli generalnie nowe kwatery główne miały powstać właśnie w Górach Sowich według aktualnej, teraźniejszej wiedzy. Pływamy do chyba największej hali w całym kompleksie. O, 2 łódki będziemy mieć. Kurde, rzeczywiście to jest ogromne. O człowieku. A tam już jest beton, tak? To półkole. Rzeczywiście to jest już ogromne. Ale to wygląda fajnie. Co? No i mówię, no kurde, ja się nie dziwię, że naprawdę tu Rize budzi, wiesz, tyle jakby kontrowersji. Po pierwsze, nie ma dokumentów. Po drugie, no tak naprawdę, no mówię, po co robić aż tak wielkie hale dla ochrony ludności? No nie wiem, można to rzeczywiście wylać betonem i jeszcze bardziej to wzmocnić. Ale mimo wszystko, to nie? I no oczywiście brak tej dokumentacji, to się cały czas powtarza. Teraz jeszcze mrugnę do widza, nie? Że byliśmy w Amerykach i Wilczymszańcu, które również są ogromne i robią wrażenie, ale jak na kwaterę główną, to teraz odpalamy teorie spiskowe. Czy było potrzebne aż tyle betonów i miejsc na kwaterę główną? Takie, wiecie, teorie spiskowe, może to jest podrobione dokumenty. To, że trzymali tutaj diglokę? Diglocken, nawiązując do ostatniego odcinka. Ogromne hale, ale zauważcie, w momencie, kiedy zostały wybetonowane i na dole jest jeszcze takie rusztowanie z takich ogromnych belek, już z tego miejsca wcale nie robi się aż tak wiele, ale jest kilka ciekawostek, chociażby jak ta drabinka, która jest oryginalna jeszcze od czasów wojennych. Tylko właśnie cały czas jest ciekawostka, czemu w tym konkretnym miejscu jest to wybetonowane, kiedy nie zostały jeszcze skończone prace górnicze. Tam dalej było wejście numer 1, które również jest teraz zawalone. Więc od tamtej strony oczywiście ten beton można było wprowadzić, no ale finalnie prawdopodobnie cały Włodarz miał wyglądać tak jak tutaj,
ale mamy tylko taką malutką skawkę wiedzy o tego, jak mogą wyglądać całe Rize. Drugie, a nie widać, czekaj, muszę zapalić. Kolejne piętro nad nami. No. A propos kolejnego piętra, teraz będziemy właśnie przybijać do brzegu i udamy się tymi schodami tutaj na górę, właśnie na te górne piętra. Okej. Dobra? Pojedynczo, mamy przygody z kajakami? Naprawdę trzeba się postarać, żeby nie to wrócić. Tutaj widzicie fragment jeszcze dolnego poziomu. Już tego Niemcy nie zdążyli wyrównać do wymiarów hali. No to jest trochę właśnie dziwne, tam zaczęli betonować, tu jeszcze nie ukończyli A tu strzału. jeszcze tego nie wyciągnęli nawet i nie dostrzelili do końca, rozumiem. Czyli teraz tak naprawdę idziemy po tym, co powinno zostać wybrane, tak? Tutaj pod nami jest jeszcze metr skały, nie usunięty. Co? Czy my idziemy po metrze skały, gruzu, tak? Tu jest metr gruzu pod nami. No to dlatego masz ten poziom różnicy przy wysiadaniu z łódki. Tu jest bardzo ciekawe miejsce, tylko będziecie musieli sobie wejść. Jeden najlepiej, tam mało miejsca. To jest bardzo znany, w wielu książkach jest ten napis. Okay. Tutaj, o, możecie zobaczyć. A jest, rzeczywiście. 8 styczeń 1945 rok, podpisane jest Wałodia Sfiridow. I są dwie teorie, albo to taką pamiątkę po sobie zostawił, albo jest to jego nagrobek, tak? A, czy gdzieś tutaj pod spodem. Możliwe, tak. Rozumiem. No nikt tego do tej pory nie potwierdził, nie? No tak, bo by trzeba było usunąć ten cały Trzeba gruz, było to no. wszystko wybrać i wtedy być może ktoś tam leży, tak? No ale to mówię, to jest teoria. Ale rzeczywiście, i to jest jeszcze cyrylicą napisane. Tak. Wałodia Sfiridow. Idziemy na drugie piętro. Idziemy na drugi poziom. Zobaczcie, to jest poziom drugi, gdzie my jesteśmy teraz. A tam na dole jest jedynka zalana. Nie, Znaczy mam na myśli no poziom 0, tak? no, dolny poziom. Dolny poziom, a to jest górny. Wyszliśmy łódką pierwszym, takim głównym przekopem, a pod nami jest drugi. Do góry widać dopiero, jakie to jest wielkie też. No. Na tą stronę? I tutaj macie, zobaczcie, na dole jest taki krótki wodnik, tak? Ten łącznik. Po usunięciu skał powstałby taki krótki łącznik właśnie. Dopiero jakby jak się to zobaczy z góry, to się otwiera człowiekowi głowa i ten przekrój wszystkiego. Zrób tak. Nie, chodzi mi, że ręką zdejmij haczyk. Co się stało? Nie wiem, zobaczymy. To myślałeś, że kamera u nich chodzi, tak? A zachowały się jakieś dane takie dostępne? Ile sprzętu zostało wywiezione przez Rosjan, czy rozgrabione, czy to jest... Wiadomo, że Niemcy jak przerwali prace budowlane, wycofali stąd większość ludzi. Wszystkich tych funkcjonariuszy organizacji TOT, majstrów, inżynierów przenieśli Niemcy na inne budowy. No, zostało tutaj jakaś część więźniów, którzy zajmowali się później właśnie załadunkiem materiałów, urządzeń i wywożeniem tego z terenu budowy. Gdzieś około 60% udało się Niemcom wywieźć przed Rosjanami. Później jak to weszli Rosjanie, to część z tego oni wywieźli, a w 1947 roku w góry weszli Polacy, weszło przedsiębiorstwo poszukiwań terenowych, to była taka polska firma i robili tak zwane remanenty po niemiecku. I resztę z tego, co tu było, to już oni wywieźli. No, ale też nie wszystko. Działali do 1948 roku, ale zostały tutaj jeszcze skamieniały, cement został, to później ludzie po wojnie wchodzili w góry i zabierali z tego terenu jakiś tam piasek, żwir, ten cement skamieniały, który nie zdążył skamienić, to i wykorzystywali. A tysiące worków skamieniałego cementu tu na szlakach naziemnych wszędzie można zobaczyć. Wchodzimy teraz do elementu tak zwanego eksploracyjnego, który jest teraz zawieszony dla turystów, czyli mamy taką można wyłączność i to jest taka trasa bardziej brudna, to nazwijmy, więc sami jesteśmy ciekawi, co za chwilę zobaczymy. Widzicie, zaczęty szybik i nieukończony. Jak wam mówiłem, oni zrobili siatkę tego dolnego poziomu, położyli tory, oświetlili elektrycznie, później wbijali się do góry w różnych miejscach. Tak?
Takie szybiki są w różnych miejscach co kilka metrów. U góry już był drążony ten górny poziom, tak? A kolejne ekipy od dołu po prostu wybijały dziury do góry, żeby już u góry później można było ten kamień na dół zrzucać. Rzeczywiście, jak teraz się chodzi po tych korytarzach, to macie to wszystko na zasadzie takiej siatki. Kwadrat koło kwadratu i tak można chodzić w kółko. Czyli to są jakby te stopy, fundamenty. Zobaczcie, kolejne korytarze lewo, prawo. Tutaj już turyści nie mają wstępu. I na przykład na ziemi widać takie otwory, widzicie? Takie góra-dół wyżłobienia. To jest po torach po prostu, po podkładach. Tutaj też widać, o dokładnie tutaj na ziemi leży coś takiego, taki podkład drewniany. I tutaj, tu już jest koniec włodarza. Mamy ten czwarty chodnik, tam trzeci jeszcze, co się świeci. I w tamtą stronę już nie było nic planowane. Tu zobaczcie jeszcze jakieś... A to drewno po prostu wbite, taki kołek, na którym mogło wisieć jakieś właśnie oświetlenie. Tutaj bardzo fajnie widać, jakie jest ułożenie tych skał gnejsowych i zobaczcie, że są różne kolory i na przykład mamy taki, powiedziałbym, rudy, rdzawy, a to po prostu przez związki żelaza występujące tutaj naturalnie. Natomiast to, co jest bardzo istotne, to występował też tutaj uran, tylko że znowuż tak bez przesady. Natomiast Armia Czerwona, Sowieci byli tym bardzo zainteresowani i możecie kojarzyć nasz odcinek z Kowar. Tam rzeczywiście ten uran był wydobywany, nawet jest taka legenda, że podobno posłużył do budowy pierwszej bomby jądrowej Związku Radzieckiego. Natomiast tutaj konkretnie w tym miejscu są te związki, ale one są nieistotne i na tyle jest jego mało i on ma chyba za małą moc, aby cokolwiek z niego zrobić. Ale jest. Słuchajcie, znajdujemy się na takim skrzyżowaniu, na którym stało takie duże metalowe koło. Wjeżdżano na nie wózkiem. Wózek można było wtedy obrócić na przykład o 90 stopni i wjechać w kolejny korytarz. Więc no to takie właśnie skrzyżowanie można by to nazwać, czy taka bocznica, jak pociągi się obracały. To, co widzicie nade mną, to jest oryginalne rusztowanie zrobione przez robotników. Słuchajcie, 4 wiertła wbite pod rusztowaniem, które służą jako podstawa tego rusztowania. Robotnicy musieli wejść tutaj generalnie na to rusztowanie, wykonać swoje prace. Gdy już wszystko było gotowe, musieli to rusztowanie rozebrać, odsunąć je na bok. Urobek musiał zostać odstrzelony. W momencie odstrzelenia to rusztowanie było ponownie układane na górze, po to, aby tą czynność powtórzyć i tak za każdym razem, aż finalnie całość była gotowa. Natomiast co jest jeszcze bardzo istotne, że u góry mamy napisy oraz swastykę z rzemioną lampą karbidową. Oraz napisy po niemiecku i nie tylko po włosku. Tutaj też widzicie to już na przebitkach i na kolejnych. I to są autentyczne, zrobione przez więźniów, po prostu wypalone w skale, osmolone w sumie. Tak naprawdę cały kompleks Rize, a jeżeli chodzi o ten konkretny obiekt Włodarz, to nie są tylko podziemia, bo tak naprawdę całe życie miało tętnić u góry, natomiast to, co jest istotne, te korytarze tutaj miały dać schronienie 2500 osób w razie jakichś właśnie, no zakładam, że nalotów aliantów, więc tak naprawdę w tym momencie przeznaczenie według badaczy całego kompleksu Rize to był jeden wielki podziemny schron dla obrony ludności. Dokładnie. Natomiast też są takie, że tak powiem, mniej oficjalne i bardziej odbiegające od rzeczywistości teorie. Wiecie, niby mówiłeś wcześniej rakiety V2, tak? Miały być tutaj. Pierwsze wersje opowiadane lata temu przez przewodników w każdym z obiektów, bo wtedy jeszcze nie było tej wiedzy, jaka jest teraz, tak? Jasne. Co do fabryk, wiemy na pewno, że to miały być schrony, kwatery dla niemieckiej elity, tak? No tutaj miał być dla dowództwa sił lądowych, tu tak? Włodarz po połączeniu z Jawornikiem poniżej, 2500 ludzi miało się mieścić w podziemiach i tu miało się mieścić właśnie dowództwo sił lądowych. Ale tu jest takie pewne ale, bo jak tą budowę opuściła organizacja TOP, która to prowadziła, tak? Te prace budowane przez większość czasu, no to wtedy budowę przejęło Luftwaffe
Jest teoria, że skoro to przejęło Luftwaffe, to być może chcieli tu uruchomić w tych podziemiach, Jakąś produkcję. przynajmniej w części tych podziemi, tak? Jakąś produkcję. Co jeszcze jest ciekawe, że jeżeli chodzi o tą organizację TOT, to my byliśmy w Pałacu Jedlinka i oni właśnie tam była ich siedziba i oni tam właśnie projektowali to, gdzie my poruszamy się w tym momencie. Puk, puk. Już niebawem jedziemy do Azji. Do Pekinu, do Tajwanu, generalnie pozwiedzać Azję. Na kolejną wyprawę, ale do tego będziemy potrzebować waszej pomocy. Gorąco zachęcamy was do wbicia naszego Patronite'a, link oczywiście znajduje się w opisie, tam są progi. Możemy się odwdzięczyć na pewno super filmami z Azji, z Chin, z Korei, z Wietnamu. A w jednym z tych progów jest na przykład pocztówka, którą możemy wysłać za granicę. Możecie przybliżyć naszą wyprawę do Azji, z której planujemy naprawdę bardzo grube odcinki. Wszystko na Patronite, więc serdecznie was tam zapraszamy. Link w opisie tego filmu i wracamy do naszej wyprawy. I właśnie kończy się nasza wyprawa po słynnym Włodarzu. Bardzo ci dziękuję, Ja że też poświęciłeś dziękuję, nam miło było. czas. Dzięki. Pamiętajcie o tym, aby odwiedzić to miejsce oraz zajrzeć w opis tego filmu. Dziękujemy również temu państwu, bo to dzięki nim możemy podróżować po świecie. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Do zobaczenia.